Wagi pozioma. Ostatni temat tutaj kończąc ten odcinek, w zasadzie kończąc ten odcinek, który się będzie składał z 2 albo z 3 części, ale dobra. Bieg 15. Ja No. tam zrobiliśmy taki post, gdzie właśnie policzyliśmy, że całkiem nieźle radzi sobie para Kałużny Kononow. Jeśli chodzi o bieg 15, to jest para Mentosków Częstochowa. Ja potem popatrzyłem sobie na mecz po tym poście, po tym opisie, pochwaleniu, jakby tutaj Ola, znaczy pochwaleniu, no zwróceniu uwagę, że fajnie też, no można powiedzieć rzeczywiście pochwaleniu. Stopa. To był chyba post wrzucony w weekend, no i po weekendzie Olo pojechał mecz, proszę ja ciebie, to pytanie będzie do Ola, coś ty zrobił. Pojechałeś mecz z Arbomaniakami, walka o punkty i w biegu 15 pojechał Puszakowski Kałużny, przywożą 3-3, ale niestety nie zdobywa punktu bonusowego Olo, a zdobywa go Arbo. Arbo puszcza w tym biegu parę Rykier, Karpeneze, no i załatwia sprawę. Więc takie pytanie, co się zadziało, czy jakby presja na tych zawodników była za duża poprzez ten post. Natomiast zacząłem też, właśnie nawiązując też do tej korespondencji z menadżerami, bo to, że ktoś jak notorycznie mi dana para przegrywa bieg 15, jedna para, druga para, to popatrzcie, ja bym tak patrzę, nie? Popatrzcie sobie na cechy tych zawodników, nie? I takim czasem z biegiem okoliczności, być może nie z biegiem okoliczności, a taką obserwacją, którą ja zauważyłem, było to, że ci zawodnicy, którzy bardzo często przegrywają ten bieg 15, przywództwo, presja była na poziomie 30%, 35%. Nisko. I dlatego tu, co prawda, ja nie mówię, że patentem jest zawsze jedna para, ale ja bym, jeżeli dany zawodnik, który ma przywództwo, presję, agresję w granicach 50%, więcej, mniej, tak? Te odchylenia nie są aż tak duże, że oni mają po 30%, to ja uważam, że to są jeżeli w danym meczu oczywiście dobrze wam punktują, no to są kandydaci do biegu 15. A bardzo często, to nie jest oczywiście za każdym razem, ale jak zauważyłem, jeżeli dany menadżer notorycznie przegrywa te biegi 15, nieważne czy to jest stan 4 czy 4-1, tylko w ogóle wygrywa i tak generalnie ten bieg 15 jest dla niego pechowy, no bo w biegu 15 my decydujemy, kogo desygnujemy, tak, do tego biegu, no to warto przypatrzeć się, że ta presja to nie tylko kwestia taktyki, ale też kwestia tego, czy prawdopodobieństwo, czy ten zawodnik dobrze zapunktuje na przykład, czy nie. Tak. I ja na przykład, jeżeli chodzi o dobór 15 pary do 15 biegu, bardzo często robiłem tak, że w 15 biegu występował kapitan. A to jest obowiązkowo, tak. Bieg 15... Tak, i do tego kapitana dopasowywałem zawodnika. Czasami cały sezon nie mogłem tego zrobić. Często bywało tak, że w 15 biegu przywoziłem 3-0 na przykład, bo kapitan przywoził mi trójkę, a ten drugi zawodnik niestety nie dawał rady. Ale bywało też tak, że w drugim, w trzecim meczu, w drugiej, trzeciej kolejce, jak już trafiłem, to jechałem tą parą do końca sezonu i poniżej remisu nie spadałem, jeżeli chodzi o wynik 15 biegu, więc taka uwaga z mojej strony, być może się u was to sprawdzi, nie? To też jest czynnik wielu jak gdyby zmiennych, u mnie to się spinało. No może. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że są tacy menadżerowie, są takie kluby, tu bym zwrócił uwagę na Speedway Team Węgli, na Węgliego, że on desygnuje w 15 biegu przeróżne pary. Ale Tak. jak popatrzycie sobie na zawodników, jakich on ma, jakie ma cechy, to sobie może żonglować, nie? Który mu dobrze Sobie może na pojedzie. to pozwolić. Tak, to Po sobie prostu. może na to pozwolić. Natomiast jeśli my mamy w składzie tych 5 seniorów jednego, który ma fajne przywództwo, fajną presję, agresję, taką, tak jak mówimy, jest ona fajnie zbilansowana w okolicach tych 45-50% i więcej, to mam na myśli, to no warto poszukać drugiego, trzeciego takiego zawodnika, który ma podobnie te cechy tak ustawione. Też do tego jeszcze ta waleczność i koncentracja ma znaczenie. Więc jakby to może wam pomóc po prostu w tym, żeby te biegi 15 wyglądały dla was lepiej. No albo jeżeli macie taki tutaj nadmiar jak kilku menadżerów z lig topowych, że mają fajnie dobranych zawodników pod względem cech i atrybutów, no to tutaj już mają dużo większe pole manewru. Tak, ale w ogóle pierwsza liga, teraz tak zerkam, tylko 2 drużyny z pierwszego, z trzeciego miejsca z zielonymi na plusie. Wormsy się utrzymują, drugie miejsce, brawo Matt, tak trzymaj. I LKS Lądek, 5. miejsce, prawdopodobnie będzie tutaj z Pawlusem i z Arbomaniakami bił się o to utrzymanie, być może o 3. miejsce, Tu w zobaczymy. zasadzie jeszcze, wiesz co, tu w zasadzie są, popatrz, OKP 9 punktów, mistrz jest niby na ostatnim miejscu, ale to są tylko 3 punkty, to jest raptem Ale jeden to- mecz, żeby wskoczyć, wiesz, do strefy medalowej. Ale to 3
3 ostatnie kolejki będą rozstrzygnięciem, bo też 3 pierwsze kolejki zobacz jak namieszały, bo te Tak, najmocniejsze tak. drużyny jeździły ze sobą i w tych 3 ostatnich kolejkach tak naprawdę wszystko się wyjaśni, także mamy przyszły tydzień mocno ekscytujący od poniedziałku. I chyba na otwarcie tego sezonu, jak robiliśmy magazyn, to Węgli był ostatni, Arbo też tam Tak. nie szalał. No i teraz jest sytuacja po kilku kolejkach, Węgli prowadzi, Arbo trzeci. Więc no, to pokazuje doświadczenie menadżera też, no, to jest nie do zastąpienia Wiedzą tak naprawdę. wiedzą o co chodzi. Zdecydowanie, ale tu gratulacje dla Ola. Tomasz Kałużny dalej pierwsze miejsce, średnia 2,404, 120 punktów w 52 biegach. No wymarzony zawodnik. Tak, no, Kałużny w tym momencie jest kawałem grajka.